Gdy zaczynałem jeździć na rowerze, to miałem takie małe marzenie, które właśnie się spełniło, że mogę kończyć już karierę. No, żartuję. Tak więc można powiedzieć, że nowy rok, nowy ja, nowy rower. Przynajmniej już nie będzie pytań, gdzie jest boczek. Jadę nad jeziorko i opowiem coś o tym rowerze. Historia zatoczyła koło. A za chwilę powiem wam, o co chodzi. Wow. Kolejny. Ale oponę mam tym razem z takim bardziej agresywniejszym bieżnikiem. Taka kostka mocniejsza. To są opony WTB, ale zapomniałem modelu, tu wstawię tutaj na dole. No, także na takim śniegu sobie lepiej radzą. Że ciśniemy nad jeziorko. Jak zawsze muszę wyjść na rower, to musi być załamanie pogody. Offroadowo, jeszcze korzenie. Obiektyw jest cały mokry i się marzy. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wam, widzom. To, co dzisiaj wam ogłoszę, to by w ogóle nie doszło do skutku. A tak naprawdę dzięki waszej rekomendacji dowiedziała się o mnie jeden z największych producentów rowerów w Polsce, czyli firma Cross. Także panie i panowie, miło mi ogłosić, że rok 2024 zaczynam współpracą z
topowym, jak nie największym producentem rowerów w Polsce, czyli firmą Cross. Szczerze Wam powiem, że długo myślałem nad tą współpracą. Znaczy długo myślałem, jak się dowiedziałem, jak Cross do mnie napisał, bo wcześniej nagrałem film właśnie o współpracach rowerowych i mówiłem tam, że taka współpraca i nachalny marketing może zabić wenę twórczą, ale właśnie co się okazuje, na Instagramie właśnie Cross ma taki hashtag nic nie musisz, wszystko możesz. Powiem Wam, że chyba stosują to, bo w zasadzie na moim kanale za wiele się nie zmieni, nie będzie nagle masy filmów Crossem, także regularność filmów zostaje taka sama. Także będą moje tam czy piesze, czy packraftowe, czy biwakowe wyprawy przeplatane z rowerem. Także w zasadzie na moim kanale nic się nie zmieni, oprócz tego, że będę używał rowerów marki Cross. A jako że ostatnio mam słabość do stali, mój nowy rower od Crossa to Cross Esker 4.0 Adventure. Trochę śmiesznie, bo mój pierwszy rower to właśnie był Cross Grand Adventure. W ogóle fajnie, bo byłem w fabryce Crossa, zobaczyłem, jak właśnie produkują się rowery. Także ludzie naprawdę z wielką pasją do rowerów. Także nic, tylko się cieszyć, że mamy w Polsce taką właśnie firmę wypełnioną takimi ludźmi z naprawdę ciekawymi pomysłami, które mogą realizować. Także tak oficjalnie to moja współpraca będzie trwała do końca tego roku. A co dalej, to się okaże. W zasadzie to jest taki rower właśnie, który chciałem mieć na ten sezon po moim aluminiowym rowerze z karbonowym widelcem, czyli taka typowa wyprawówka. Kierownica z lekką flarą. To jest w ogóle nowość od Crossa. To jest rocznik 2024. Trochę zmodyfikowany Cross Esker 4.0. Mamy w tym rowerze dwa malowania. Jeden taki granatowy, a drugi czarny. Ja mam czarnego. Rama jest wykonana ze stali chromo. Malowanie jest w połysku, proszkowe, także powinno być dosyć wytrzymałe na jakieś tam zadrapania i odpryski. Koła na obręczach Crossa. Akurat widziałem w fabryce, jakie produkują. To jest Cross OBD4, jakoś tak chyba. Opony to WTB Resolute z taką kosteczką, które akurat w dzisiejszych warunkach bardzo dobrze dawały sobie radę. Mamy tutaj łożyska już zewnętrzne, bo można fajnie, łatwo to serwisować samemu. Napęd to SRAM Apex. Przełożenia, jeszcze nie powiedziałem, przednia koronka to jest 40 zębów, z tyłu jest 11/42 bodajże. Na takich górkach 10%, jak ktoś ma słabszą nogę, no to może być problem. Ale ja myślę, że właśnie do graveli no to jest optymalny napęd. Wszyscy prezenterzy o tym gadają, o tych sztywnych osiach. Ten akurat rower tego nie ma. Ale ja nie widzę żadnego w tym problemu. Piasty to są porządne piasty Deore Shimano. Hamulce to TRP Spire, które ogólnie w internecie ma dobre opinie. I muszę powiedzieć, że są chyba najlepsze moje hamulce mechaniczne. A dlatego, że właśnie chodzą tam dwa tłoczki, czyli dwa tłoczki ściskają tarczę. Wcześniej właśnie miałem hamulce, ale już nie pamiętam jaki model. Po prostu była stała tarcza i z drugiej strony dochodził tłoczek, że ta siła hamowania była taka sobie. Jako że ten rower jest pomyślany na wyprawy, to ma on być bardzo prosty w obsłudze i w ogóle taki mało skomplikowany, dlatego napęd 1 nie ma tam z przodu żadnej przerzutki, która by mogła nam się, nie wiem, zabrudzić w błocie albo w ogóle się popsuć. Także już jedna rzecz do popsucia się odpada. No, ale wracając, że jest to rower wyprawowy, stalowy, ma masę montaży na różnego rodzaju, tam właśnie tutaj można właśnie takie koszyki zamontować na nim, żeby przewozić dodatkowy bagaż. No i oczywiście bez problemu zamontujemy jakiś tam bagażnik nawet. Linki są poprowadzone tutaj dołem, tak żeby jak coś tam się wykoci w terenie, to będzie można łatwo to serwisować. A jeżeli ktoś raz
przeprowadzał linki wewnętrznie prowadzone w ramię, to wie jaki to jest ból D. No i rower ma fajne grawerki, takie laserowe na ramię. Nie ma tu żadnych naklejek. No oprócz takiej rozmiarówki na dole. Także wszystkie oznaczenia to jest wypalane laserowo. Widziałem jak tam właśnie Cross wycina to, czyli wypala tak laser. Powiem wam, że robi wrażenie. W ogóle rama fajnie pracuje. Czuć, że właśnie tak sobie tańczy na tych dziurach. Także jest to rower dla ludzi, którzy nie użalają się nad sobą i nad zbędnymi gramami. Nie liczą każdych gramów. Rower waży 12,5 kg. Ajajaj. Wstawaj, Krosiku. Kurde, pierwsze rysy się zrobią. Także szczerze to już nie mogę się doczekać, kiedy wyruszę w jakąś moją weekendową wyprawę tym oto właśnie rowerem. No jeszcze trochę. Także to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie i do następnych filmów. Na razie.